Pewnego dnia otrzymałem komentarz mówiący: przeszliście od kwestionowania jego historii do jej pokochania. Uznałem to za zabawne, ale potem pomyślałem, że zadam sobie pytanie. Co ma wspólnego narracja Tartarii i tych niemożliwych budowli z kontrolowaną pozycją głównego nurtu, takimi jak History Channel? Cóż, to co znalazłem jest dość odkrywcze. Chciałbym wam pokazać kilka klipów. Przy okazji pamiętaj, że History Channel jest w rzeczywistości własnością firmy Walt Disney. Wszystkie te klipy pochodzą z serii Starożytni Kosmici. Hampi, India. Here lie the ancient ruins of Vijayanagara, believed to have been constructed between the 14th and 16th centuries AD. At its center stands the Vitala Temple Complex, a masterpiece of Indian architecture and the largest and most revered temple in the city. Vitala Temple was built with the mind of creating a celestial palace here on earth. With that in mind, the king assembled the architects and great engineers and then great craftsmen to create this wonderful building that can also have a wonderful sound that will please God. Attached directly to the temple is what is called the Ranga Mandapa, or the stage pavilion. Here there are many pillars, some reaching to a height of nearly 12 feet. There's a series of what are called compound pillars, where you have a central pillar surrounded on all sides with smaller colonnettes. These colonnettes are famous because when they're struck, they emit beautiful and haunting sounds. According to the local guides at the temple, the 56 pillars are individually tuned to one of the 7 notes of the sarigama, an ancient Sanskrit musical scale dating back thousands of years that is still predominant in Hindi music today. Certain groups of these pillars have been crafted to represent the tonal vibrations of the scale for different instruments. Some being crafted to represent woodwinds, some being crafted to represent percussion instruments, etc. Tak więc od samego początku widzimy, że zarówno starożytni kosmici, jak i Tartaria skupiają się na tajemniczych, muzycznych elementach dawnej architektury. Zagłębmy się w to. Słuchajmy dalej. The British, when they were in charge of India, were mystified by this amazing quality and actually cut one of the pillars to see how it was done. But it was just granite, and it was just very careful workmanship. While the stone pillars themselves seem like simple technology, recent analyses have revealed they may be comprised of an advanced geopolymer blend of granite with silicate particles and metallic alloys. But what continues to puzzle scientists is that the first basic geopolymers were invented in the Soviet Union during the 1950s, hundreds of years after these pillars were crafted. Tak więc, podobnie jak w dokumencie Wielka Piramida K z 2019 roku, History Channel nie ma nic przeciwko ujawnieniu faktu, że wiele starych konstrukcji zostało faktycznie wylanych, uformowanych i osadzonych za pomocą polimery geo i betonu. As a geologist, how this was done is really baffling and amazing. I've heard reports of people trying to mimic it in modern times, to try to just do a little section of it, even one pillar. And people just haven't been successful. So what were they doing back then? We just don't know. According to Hindu priests, each of these pillars was specifically tuned harmonically in order to communicate with the gods. So you have to wonder, did extraterrestrial beings come down and give instructions on creating these specific frequencies? No i proszę, nie tylko mamy ukryte, sekretne tajemnice, częstotliwości muzycznych i zaawansowanego betonu, ale to także nie mogły być istoty ludzkie. Nie ma mowy. To musiały być bardziej zaawansowane istoty. History Channel mówi o kosmitach pozaziemskich. My mówimy o Tartarach lub o tych z ukrytych lądów. Oglądajmy dalej.
There has been extensive research done on pyramids throughout the world in terms of their structure and what it is that they really are. And one of the theories is that pyramids are power generators. And so if you have these pyramids strategically placed around the world generating this charge, it's possible to create a general standing wave around the world that is basically a wireless transmission of energy. To już nie tylko częstotliwość i wibracje. Piramidy są generatorami energii oraz bezprzewodowa transmisja darmowej energii przekierowana na cały świat. Brzmi znajomo? It's been theorized that ancient ships, extraterrestrial, Tartarian? and those with high technology could use this interconnected wireless energy system to navigate around the planet. And it makes sense that if there was some kind of worldwide pyramid power grid like this, Sieć energetyczna na całym świecie. I oni też mają obsesję na punkcie Antarktydy. that Antarctica would have pyramids as well. And if they are actually man-made structures, how is such a thing even possible in a place that has been buried beneath the ice for over 12 million years? According to ancient astronaut theorists, Lub zwolenników Tartarii. Antarctica may not have been a frozen continent for as long as mainstream scientists suggest. And they say proof can be found by examining a 500-year-old map depicting the continent without any ice. Używają więc tej samej metodologii. Patrzę na te stare, renesansowe mapy stworzone przez takie firmy jak Mercator i spółka, aby promować swoją hipotezę. Yeah, so this is about 4 meters. All right, here's the far corner here. Using the dimensions and the density of one of the basalt stone blocks, Dr. Burton calculates its weight. 250, 2 meters 50. All right, so based on the measurements, you're looking at a weight of about 54 tons. 54 tons then. So 50 tons, give or take. And you have 1, 2, 3, 4 of those monoliths essentially stacked on top of each other at a height of 40 feet. So, Gus, what is then the oral history of moving this stone on the island? Well, according to the legends, the stones were flown up here. Rocks were brought from the north and they were flown up here. For generations, the people of Pompeii have told the story that Non Madal was constructed by strange visitors through a process of levitation. According to oral histories, the stones flew to the Nanmadol area. How did they fly there, we don't know. The two brothers who started Nanmadol, according to Pohnpeian legend, were foreigners. They were not from here, so we don't know where they were from. According to legend, the twin sorcerers who created Non Madal were of giant proportions. Znowu lewitujące kamienie, umieszczone w rękach gigantycznych, zaawansowanych istot. Much like the legends of Easter Island, where it is said that giants magically floated the stone Moai statues into place. Ludzie. Tartaria lub hipoteza niemożliwych budowli to dosłownie starożytni kosmici w nowym wydaniu. Oba skupiają się na zaawansowanej, darmowej kosmicznej energii, częstotliwości i wibracji. Oba podkreślają, że te struktury są niemożliwe. Oba zastępują ludzi z zaawansowanymi istotami. Jedyne co zrobiliśmy, to zamieniliśmy ich głupią kulę na płaską płaszczyznę. Zastąpiliśmy słowo obcy słowem Tartarian i wstawiliśmy zresetowaną hipotezę, aby uczynić ją bardziej relatywną, co nawiasem mówiąc nie jest poprawne. To czego się dowiedziałem, to że miasta nie były puste. Powodem, dla którego nie widzimy ludzi na kilku zdjęciach z wybielonym niebem, jest długi czas naświetlania. I możesz to zobaczyć tutaj. Spójrz. Ludzie duchy nie zostały właściwie uchwycone w aparacie z powodu długiej ekspozycji. Mamy to samo na zdjęciu z obecnych czasów. Polecam sprawdzić filmy Static in the Attic lub Wood and Nickels na ten temat.
Nie oznacza to, że resety nie miały miejsca. Resety istniały. Ale nie mogę znaleźć dowodów na to, że wystąpił reset w XIX wieku na wielką skalę. Ostatni wielki reset, jaki udało mi się znaleźć, miał miejsce pod koniec średniowiecza i ma to bezpośrednie podobieństwo do tego, co dzieje się dzisiaj. Aha, dodaliśmy też powódź błotną, ale chodzi o to, że ogromna ilość starożytnych sieci tuneli na całym świecie obala teorię powodzi błotnych. Co było przed powodzią błotną? Złożone systemy tuneli nad ziemią, działające po całej powierzchni ziemi lub dzięki powietrzu? Nie brzmi to dla mnie zbyt chwalebnie. Więc o co chodzi? Czy jest jakaś szansa, taka malutka, że przez cały czas daliśmy się wkręcić psajopowi? Ciskają nam nieświadomie starożytnych kosmitów. I daliśmy się nabrać na takie podejście do historii, żebyśmy kręcili się w kółko, nie zbliżali do prawdziwych kłamstw. I nie jest to przypadek, w którym History Channel mówi nam i podaje nam częściowe prawdy. Tutaj nie ukrywają niczego na widoku. Chcą, żebyśmy tak myśleli. Czemu? Po pierwsze, ponieważ sprawia, że kręcimy się w kółko, oderwanie od dotarcia do sedna rzeczy. Po drugie, odcina ludzkość od jej prawdziwej historii i zastępuje ją zaawansowanymi istotami transludzkimi. Po trzecie, to sprawia, że wszyscy czcimy jakąś kosmiczną energię i możliwe, że pomagamy ludziom przyswoić w przyszłości niezbyt niewinną technologię. I po czwarte, służy jako kompletna dezinformacja, jeśli chodzi o funkcjonalność tych starożytnych konstrukcji. Geopolimer według nich oznacza, że ci z przyszłości byli zaawansowani, ale może to również oznaczać, że duża część naszej historii została sfabrykowana około 500 lat temu przy użyciu pseudokamiennej architektury murarskiej. Ta architektura w rzeczywistości jest jedną z broni, której używali do fabrykowania historii. Zrozumcie, że dla mnie to podejście nie jest jedynym, a to po prostu kolejny powód, dla których moja teza się zmieniła. Chcę spojrzeć poza to, aby zobaczyć, co mogą ukrywać. Jest to również ogromny powód, aby nie mieszać płaskiej ziemi z podejściem starożytnych kosmitów czy Tartarii. Ponieważ dyskredytując Tartarię, łatwiej im byłoby zdyskredytować płaską ziemię. Wiem, że nadal będę się temu sprzeciwiał, ale otrzymywanie silnych opinii, gdy istnieją słabe dowody na ich poparcie lub gdy odkryto nowe dowody przeciwstawne, oznacza, że nie ćwiczysz krytycznego myślenia. Kroczę w moim krytycznym myśleniu dalej. W każdym razie, kolejny rozdział mojej serii jest wieloczęściowy i to z tej trudniejszej, bardziej złożonej części. Dlatego zamierzam w międzyczasie opublikować więcej takich filmów, aby trochę wprowadzić zamieszania i poruszyć więcej wątków. Miłego dnia.